Powiem szczerze, że bazary tutaj w centralnej Azji mają kluczowe znaczenie. Jesteśmy w lokalnej restauracji. Witam serdecznie w drugim odcinku z serii Jak to daleko w Tadżykistanie. Powiem wam, że wczoraj to była jakaś kulminacja. Kiedy przyjechałem do Tadżykistanu, temperatura miała mniej więcej 7 stopni, a w ciągu dnia, a mniej więcej już około godziny 18-19 temperatura wynosiła, uwaga, 3 stopnie. W nocy spadła do 2 stopni, więc no wyobraźcie sobie po prostu człowieka, który ma 2 koszulki, 1 polar i jakąś kurtkę przeciwwiatrową. Tragedia. A jestem teraz w hostelu. To jest taki hostel, który jest najlepiej oceniany tutaj w tym przygranicznym miasteczku. No i tam było napisane, że można spotkać turystów. I rzecz jasna, spotkałem tutaj jednego turystę, Niemca. Jednak ten Niemiec się zawinął bardzo szybko stąd. Dlaczego? Ponieważ było tak zimno w nocy, że powiedział, że no bo to jest po prostu hostel, nie ma co ukryć, to jest hostel na lato, wiosnę, a nie na, wiecie, na tego typu warunki. No i siłą rzeczy trochę wkurza mnie to, że są szafki, ale kluczyków do tych szafek nie ma. No i tutaj mamy taką Azję, mamy taki wschód, mamy taką Azję centralną i to jest właśnie mentalność, że są szafki, ale po co kluczyk, jak na dobrą sprawę nikt i tak nic nie ukradnie. No więc, tam jest jakiś jeden po tym Niemcu. Nie ma co też ukrywać, że w moim plecaku jest kilka tysięcy złotych. Pomimo, że on jest taki mały, no to niestety jest wartościowy. Jakby nie patrzeć. I najgorsze jest w tym wszystkim to, że jeśli coś stracę, no to nie będzie vlogów. Bo jeżeli stracę ładowarkę do baterii, to nie będę miał baterii do nagrywania. Jeżeli stracę komputer, no to nie będę miał jak montować i wrzucać vlogów. Jeżeli stracę kamerę, to ich nie nagram. W ogóle wiecie, wszystko jest połączone i to bardzo. Dobra, moi drodzy, czas najwyższy wstawać i iść na miasto, pokazać wam malutkie miasto w Tadżykistanie. Szczerze, jaram się i to bardzo. Dlatego, że w tym mieście po prostu te zmiany dzieją się małymi kroczkami. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Pokażę wam taki Tadżykistan, powiedziałbym, z punktu widzenia miejskiego, taki prawdziwy. Idziemy, ogarniam się i lecimy. Babuszka już wstała. 80 parę lat ma. Wczoraj pogadaliśmy. Zobaczcie, jakie dźwięki natury. Tutaj jest puściutko. Tutaj oprócz mnie i takiej pani młodszej, nie babuszki, tylko chyba jej córki albo synowej, nikogo nie ma. Zobaczmy, co się na ulicy dzieje, bo ja teraz idę się troszkę oporządzić. Trochę z lewej, trochę z prawej, bo to zawsze takie interesne, ciekawe. Zęba idę umyć, żeby nie wypadł. Warunki. Nie to, o tutaj. Warunki takie. No, cieplej w kiblu niż na zewnątrz. W kiblu można siedzieć. Moja ulubiona szczoteczka do podróży. Pam, param, pam. 2 albo 3 zł w Rossmanie. Fajna. Taka składana. No i moja ulubiona pasta w podróży, czyli poczciwy Ion. Pasta stomatologiczna na bazie ziół, niemiecka. Czas umyć twarz z bolączek. Ale zimna. Ale zimna. O kurde. Nie chcielibyście tutaj być. Chcielibyście, ale nie chcielibyście. Ale chłodno. Szok, niedowierzanie i mój ręcznik. Pewnie niektórzy z was zastanawiają się, jak kierownik zaczyna dzień. No co, mam niezbyt dużo dzisiaj jedzonka. Jakieś śliwki
śliwki suszone, co mam jakieś orzechy arachidowe, mam bułeczki takie z nadzieniem w środku, no i mam jabłuszko sobie, zjem jabłuszko może jeszcze dzisiaj. No i sobie teraz planuję, tutaj herbatka zielona, trochę cukru i goździki, bo jest naprawdę zimno, a energia jest potrzebna. Tutaj sobie planuję w takiej kuchni, znaczy w takiej kuchni, no w takiej kuchni właśnie, gdzie jest jedna wielka mapa, powiedziałbym jedna wielka mapa tylko i wyłącznie województwa, takiej obłaści, bo tak na dobrą sprawę to jest malutki wycinek z dużej mapy Tadżykistanu. Jako ciekawostkę też dodam dla dociekliwych, że wrzucenie tutaj jednego odcinka, który teraz oglądacie, trwałby z jakieś między 25 a 30 godzin. Taka szybkość zawrotna internetu. Dobrze, zatem możemy zaczynać naszą wędrówkę po Pajingt. Nie wiem jak to dokładnie wymówić, ale coś w ten deseń. Przed nami góry należące do pasma Pamiru, a my teraz idziemy akurat tutaj lokalną dróżką na bazar, bo bazary są nieodłącznym elementem zwiedzania kierownika, tak jak cmentarze. Czy kiedykolwiek słyszeliście o takiej krainie geograficznej jak Baktria? Prawdopodobnie tak, może gdzieś w bajkach się przewijało, może w jakichś filmach historycznych o zabarwieniu historycznym. Baktria to kraina, która aktualnie można powiedzieć, że leżała na terenie Tadżykistanu, Turkmenistanu, Afganistanu, ale również, czekajcie, Uzbekistanu, tych 4 krajów. I Baktria była silnym krajem, który leżał, krainą, która leżała na szlaku jedwabnym. I w mieście, w którym teraz jesteśmy, to właśnie tutaj szedł szlak jedwabny i to właśnie miasto Pajingt, no kurde, nie potrafię wymówić dobrze, było kluczowe dla handlarzy duchownych, ale również dla podróżników w tamtym czasie. Ja się pytam, wino piją tutaj? No ciekawe czy piją, pewnie piją, ale większość tutaj narodu to muzułmanie, sunnici, jest garstka szyitów, to takie 2 główne odłamy. Jest jeszcze kilka innych odłamów islamu, ale sunnicki jest islamem, powiedziałbym, takim bardzo, bardzo restrykcyjnym, o czym już wcześniej wspominałem na poprzednich odcinkach w innych seriach, warto obejrzeć. Dzisiaj sobota, ale uczniowie i tak idą do szkoły. Zobaczcie jaka różnica, niższe temperatury, mniejsze arbuzy. Salam alejkum. Mniejsze arbuzy oznacza, że bardziej klimat surowszy. Powiem wam tak, żeby tutaj zjeść po godzinie 17, no to trzeba naprawdę się napracować. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej do 15 serwują śniadania i obiady, a później no to już na chacie jedzą. A że turystów mało, no to nikt się nie przejmuje. No nie może zabraknąć blokowiska. Pozaglądajmy trochę w okna. Salam alejkum. Dzięki, Paweł. Średnia cena hotelu tutaj w tym malutkim miasteczku to jakieś takie, powiedziałbym, między 100 a 150 zł. Drogo, dlatego też zakwaterowałem się w hostelu, gdzie jest zimno. Z drugiej jednak strony, jeżeli jest zimno, to ciało nie wypoczywa. No i to są paradoksy. Kiedy chcesz podróżować po świecie daleko i w różne części świata i długo, to niestety trzeba balansować jakość pobytu z ceną. W sensie trzeba złoty środek znaleźć. 13 godzina. Ludzie jedzą, a się zapach roznosi. Ale patrz, jaki fajny Mercedesik stoi. Opelek jaki nowy. No, ktoś by zapytał kierowniku, a z czego oni hajs strzepią? Bo na pewno nie z turystyki. Z transportu też nie na pewno. No trzepią hajs, powiem wam tak, z bawełny, z uprawy owoców. No i jak to ująć? Przez Tadżykistan
żeby teraz źle nie zabrzmiało i żeby każdy zrozumiał, a jak nie zrozumie, to żeby dosłownie nie pisał i nie mówił. Przez Tadżykistan przewala się bardzo dużo cukierków dla dorosłych. No nie będę rozwijał na razie tematu, później może w kolejnym odcinku się na tym skupię, ale na pewno nie teraz, bo teraz mamy więcej ciekawych rzeczy do obgadania. Bazar centralny, tak jak niegdyś pamiętny bazar w Siemiatyczach nazywany Manhattanem, salam alejkum, Manhattanem, na który przychodziłem z mamą i było można kupić warzywa, owoce, ubrania, buty, kurtki, płaszcze, miski, wszystko, no od dzbanków też, wszystko można było kupić. Co tu szefowa sprzedaje? Siadaj. Proszę. Nie. Hazardzista, bo tu panie te loterie sprzedaje. I ciekawym jest, że taka ciekawa zdrabka, bo masz załóżmy liczbę tutaj, tutaj załóżmy 10 i jak masz do wyboru 1 albo 2. Drugie, jak tu trafisz, powiesz, że tutaj jest 10, no to wygrałeś dychę. No, kolega gra, babcia sprzedaje, hazardziści. Fajnie, no, chłopak próbuje pograć w loterię. Babcia ma z kim pogadać, babcia mówi tak, a ja tak właśnie słyszałem, że ty po polsku mówisz, bo takie że ty Polak jesteś. A tutaj z Tadżykistanu w Polsce sporo ludzi. Jak będziecie kiedyś w Warszawie na taksówce, to zapytajcie, kto kieruje, bo przeważnie no, Polaków rzadko spotkać można na takich popularnych salam alejkum, na takich popularnych taksówkach, tylko są to Tadżycy, Uzbecy, kto tam jeszcze, no przeróżni, Kirgizi, Ukraińcy, Rosjanie, dużo. Ja jakiś czas temu właśnie spotkałem Tadżyka, pogadaliśmy trochę po rusku. Bawi mnie, kiedy widzę w takich krajach Azji Centralnej banany na sprzedaż z Ekwadoru. No ale zasada handlu jest prosta. Kupić taniej i sprzedać drożej, niezależnie od tego co. Zastosowanie kopuł jest, jak zauważycie, wręcz nagminne. Nawet zobaczcie, te szyby są w kształcie przekroju kopuły. Teraz idziemy na bazar centralny, który jest właśnie tutaj. Bazor, tak zapisane. Ale o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o uczciwości i o islamie. I uczciwości i o chrześcijaństwie. Bo zasada jest taka, że islam jest bardziej restrykcyjny niż chrześcijaństwo. No i muzułmanie bardziej przestrzegają zasad niż chrześcijanie. Jednak u chrześcijan częściej możesz się napatoczyć na to, że cię orżną. Rzadziej u muzułmanów, ale niestety też jest to realne. Tutaj na przykład, tak jak wspomniałem wam, jak oszukują, to oszukują na bardzo małe kwoty. Takie akceptowalne. Na bazarze chrupki. Ja kiedyś, jak byłem mały, co robiłem? Łączyłem te wszystkie chrupki w taki jeden wielki chrupek na ślinę. Szyszki ręcznie robione. I wracając do tego oszukiwania troszkę, ja zdaję sobie sprawę, bo dzielimy podróżników na takich, którzy mają mało pieniążków, troszkę więcej i dużo. Więc w momencie, kiedy jesteś z segmentu, który ma mało pieniążków, no to się denerwujesz, kiedy ci ją nawet na małe sumy próbują zrobić.
A jak masz troszkę więcej pieniążków, to już masz taki spokój trochę, powiedziałbym, bo ja już przeszedłem ten etap pierwszy, gdzie się trochę denerwowałem, bo tych pieniędzy zawsze brakowało w podróży i też trochę chyba dojrzałem i więcej doświadczenia przez te, powiedziałbym, ponad 10 lat, więc no człowiek się uczy, człowiek pewne rzeczy już wie, jak to może wyglądać i prawdopodobnie dlatego nie jest już taki zdenerwowany. Stary bazar. Zobaczcie, taki okrąglak. Taki malutki okrąglak. Ale ciekawie wygląda. Powiem szczerze, że bazary tutaj w centralnej Azji mają kluczowe znaczenie. To jest przemiał pieniądza, przemiał towaru. Pani twaróg robi. Worek pomagałem wyrzucić, przesunąć. 50 kg, szok. Co tu można jeszcze kupić? To jest serwetka wysuszona, takie ichniejsze, powiedziałbym, kilogram za 80 zł. Takie ichniejsze cukierki, które są słone. Warzywka, oczywiście zapach jest pierwszy sort. I tutaj też bardzo często stosowanie konserwacji, pikle, to są akurat jalapeno, zielone papryczki, ale ogórki kwaszone, pomidorki, kalafiory, to wszystko jest standardem. A teraz zobaczcie, jak góry wyłaniają się przed nami nad parasoli, zza parasoli. Proszę bardzo. Powiem tak, ktoś by zapytał: kierowniku, a jakie tutaj religie? Jakie tutaj religie były? Więc dość ciekawym aspektem jest to, Panayakent, to miasto zostało zniszczone, jak było w Baktrii, zostało zniszczone mniej więcej w VIII wieku naszej ery i zostało zniszczone przez Mongołów, na czele których stał Chingis Khan, czyli znany wielki wódz, wojownik mongolski. Chingis Khan, który siedzi rozwalony na fotelu w Ulaanbaatar na placu głównym. No to możecie zobaczyć na starych odcinkach to będzie seria pierwsza, numer 1 na kanale. Ktoś by zapytał, jakie tutaj mieliśmy religie, bo teraz ewidentnie islam dominuje. Ale tak, kiedyś były, powiedziałbym, 3 religie. Islam przyszedł razem z Arabami, którzy podbili te rewiry, też w VIII wieku. W ogóle w VIII wieku cała tutaj ta kraina zaczęła po prostu upadać. Ale tak, był buddyzm. Można tutaj znaleźć buddyjskie świątynie, gdzieniegdzie, albo mury już tylko i wyłącznie, ponieważ islam zdominował. Były wierzenia ludowe. Wierzenia ludowe związane z naturą, związane z obrabianiem ziemi, związane z różnymi przekazami. I trzecia religia, która jest najbardziej, powiedziałbym, interesująca i taka ciekawa, bo nieoczywista, to religia, którą się nazywa zoroastryzmem. Założona przez proroka Zoroastra. Mało się o tym mówi, mało się o tym wie. W zoroastryzmie chodzi o to, żeby pokonać zło, bo jest dobro i jest zło i wierzy się, że dobro zwycięży zawsze nad złem i że człowiek musi być dobry dla drugiego człowieka, no i jest odwieczna walka ze złem. Czyli w sumie powiedziałbym, jak większość religii, które znamy. Jestem bardzo zdziwiony, że większość rzeczy tutaj na bazarze i w sklepach to są rzeczy nowe. To nie są rzeczy używane. Miałem nadzieję, że może znajdę jakiś po prostu szmateks i sobie kupię jakieś palto. Ale z tym szmateksem to tutaj, tak powiedziałbym, ciężko. Albo kupujesz nowe, albo elo i wypad do Polski.
Do każdej pary spodni czarina jest w gratisie. W dzisiejszym sezonie modne są takie kurteczki. Też jest modna skóra. Salam alejkum. Modna jest skóra z takimi pomponami, znaczy z takim meszkiem. No skóra jest mega modna. Koszule, nie koszule. I dresivka oczywiście Adidasa. Zabudowa w mieście jest bardzo niska, ale coraz częściej gdzieś tam powstają takie budyneczki, wyższe bloki. No wiadomo, wyższy blok, więcej ludzi, więcej pieniędzy. A jak masz taką fajną furę, no to nawet koca nie szkoda, żeby przykryć szybę, żeby nie grzało tak w środku. No fajnie, fajnie, dziewczyny. 12 stopni i loda obskakuje. Będzie fora. Zauważcie skrzynię do trzymania rzeczy w domu. Ale zobaczcie, jak z pietyzmem zrobiona. Drewniana. Co to za drzewo, ciężko mi teraz powiedzieć. Ale zobaczcie, ile brokatu. Musi świecić. Jak świeci i wygląda bogato, to jest dobrze. Tutaj już jest obita taka skrzynia materiałem. Dość ciekawym takim zderzeniem kulturowym jest fakt, który się przejawia faktem, że na przykład jak młodzi ludzie idą, albo starsi idą i mnie widzą, to po prostu nie mogą oderwać ode mnie wzroku. I to nie na zasadzie takim, że oni to robią, że nie chcą, w sensie ze złości, że tak na mnie patrzą, tylko oni z taką ciekawością na mnie patrzą, z takim zainteresowaniem, z taką, powiedziałbym, no, dziecięcą ciekawością. Dzieci, dorośli, wszyscy. Jest to takie miło krępujące. A yerde? What's it? Thomas. I'm sorry? Thomas, my name is Thomas. Thomas. Thomas, what's your name? What am name? I'm Ruslan. Ruslan, nice to meet you, Ruslan. Where? New York? No. Warsaw, Poland, Polsza. Polsza. That's Polscy. What is? New York. Ty z Wait a New Yorka. minute. No. No. New York. What? A, ty New York. No. A po ruskim językowy? A nie По-русски. познакомиться. A, познакомил się. A, Ja cię знаешь, nie. в Польше свои же. No da. Jest okay? Все в порядке. Спасибо. Спасибо. Удачи. Welcome. Спасибо. Удачи. Welcome Tajikistan. Спасибо, bro. Friend say? Jeszcze raz. My pleasure also. Koleżka trochę wypił. No niestety. Azja Centralna charakteryzuje się, powiedziałbym, zmienionym islamem, takim bardziej, ludzie są bardziej tacy z dystansu, znaczy nie są tacy restrykcyjni, dlatego też takie piwerko w ciągu dnia jak najbardziej wejdzie. Ja teraz kolega mnie trochę wybił z pantałyku, ale muszę teraz pójść i coś zjeść. Bo jest godzina zaraz 14. Salam alaikum, hello bro. Godzina 14, a przydałoby się coś zjeść. Kolega do mnie mówi, widzisz ten żółty napis? Olami otarcho. Mówię, widzę, ale to z perfumami. On mówi, tam można zjeść. Uzbecki. No da. Słuchajcie, jesteśmy w lokalnej restauracji. Zobaczcie, jak fajnie. Brat, da? Salam alaikum. Słuchajcie, przyszliśmy zjeść flow. Tutaj widać, że lokalni sobie też jedzą, więc to jest idealna miejscówka. I tutaj macie cennik, to jest bardzo fajne, co prawda po rosyjsku, ale jest napisane oż połowyna i 20 somów, całość to jest 27. Wziąłem za 20, bo nie wiem, czy za 27 może być strasznie dużo. Do tego masz herbatkę, do tego masz
Też, co tam jeszcze? Chlebek. O, sałatka. To jest połowa porcji. Ogromna. Ciekaw jestem, jak mięsko smakuje. Pyszne. Ale każdy plov w każdym kraju jest po prostu zupełnie inny od inny. I koniec, kropka. Ale się najadłem. Naprawdę ta połówka to jest miażdżąca. Jak kończysz jeść tutaj, to robisz coś takiego. I wszystko. I pojedzone. Zastanawiałem się nad jednym. Czy kobiety nie jedzą, bo sami mężczyźni są. Musulmane, сюда? Jeszcze raz? Musulmane. Нет, нет, нет. Я показал, как вы делаете. Ну да. Как у was kulturna, da. Taka tradycja. No da. Kolega się zainteresował symboliką tą, którą pokazałem, ale też chcę pokazać, że mężczyźni są tutaj, a kobiety są w drugiej części pomieszczenia. Очень спасибо. Очень вкусно, очень много. Очень много у вас, no da. Da, normalnie. Idę zapłacić 20 somów, 9 zł. 20 somów. 20 wygląda o tak. 20. No, здесь kasa, da? Może spasiba. Spasiba большое. Kolega wziął i słuchajcie, no. Ale powiem wam, że jak zrobiłem ten symbol, że już po jedzeniu, bo oni to robią często, wszyscy po prostu na mnie oczy i już brat. No poszli. To są góry Zarafszan. Fergańskie. Fergańskie są za tymi górami. Tam jest Dolina Fergańska, a tutaj są, tak jak wspomniałem, góry Zarafszan. Ale pojedliśmy. Ale pogadaliśmy. Zaraz ja wam powiem, kogo spotkałem. Kapelusz w plecaku, zapomniałem, schowałem. Wujka Andrzeja, tak przysłowiowo mówię wujka Andrzeja, Uzbeka, który mieszka tutaj w Tadżykistanie. I jaka sytuacja? Między 82 a 84 służył na Litwie z polskimi żołnierzami. Jak usłyszał mój polski język, to od razu podszedł i mówi: dawaj przyjacielu, do mnie podbijaj, pogadamy. Pogadaliśmy, poopowiadał. Inteligentny gość, student pedagogiki ówcześnie. I powiedział, że u nich teraz w Tadżykistanie jest taki po prostu spokój. Kraj się rozwija, mają świetnego prezydenta. I mówi: zobacz, jakie u nas samochody jeżdżą. Mercedesy, prawo, lewo, zobaczcie, gdzie nie spojrzysz, Ople, niemieckie maszyny. Ale pogadaliśmy z tym kumplem, naprawdę serdeczny człowiek i powiem szczerze, no thank you, i serdeczny gość. Słuchajcie, no ja pojadłem jak świnka, ale powiem szczerze, że musimy już kończyć ten odcinek, ponieważ czas antenowy się skończył i trzeba siłą rzeczy zamknąć, więc uprasza się o ślad węglowy, o łapeczkę, ale również o pocztę sandałową. I również jeszcze czwarta rzecz, o kupienie książki Ludzie Drogi, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Moi drodzy, zatem co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Proszę czekać, wyczekiwać, zadawać pytania, komentować i co? I żyć w spokoju i w mirze. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam prościutko z Panjakent w Tadżykistanie. O, jeszcze prawie przejechałby kierownika, to by była strata.